film Pokolenie stawiał przede mną bardzo wyraźne polityczne ograniczenia. No ale ja nie miałem takiej świadomości. Ja po prostu uważałem, że to jest film o chłopcach w czasie okupacji, o młodych ludziach. Myśmy też byli młodzi. No właśnie mnie się nie zdarzyło to wszystko, co się zdarzyło tym młodym ludziom, ale to, że oni są lewicowych poglądów, że to jest jakaś młodzież, że to jest jakaś bojówka, że tak powiem, PPR-u, mało mnie to interesowało. Ideologia, właściwie w tym filmie była tylko jedna scena ideologiczna. Mianowicie była taka scena, w której majster tłumaczy młodemu bohaterowi tego filmu, na czym polega wartość dodatkowa według Karola Marksa. I opowiada, że był taki człowiek z długą brodą, nazywał się Karol Marx, co właśnie odkrył tą wielką prawdę, że istnieje wartość dodatkowa i że tą wartość dodatkową zabiera kapitalista robotnikowi, który pracuje i że z tej nadwartości buduje, że tak powiem, swój kapitał, jego pozbawiając, jego wynajmując tylko do pracy. No to ja akurat niedobrze rozumiałem, bo pracowałem całą wojnę i właśnie całą wojnę byłem robotnikiem, więc ta ideologia była mi, że tak powiem, bliska. Wiem, ile zarabiałem i wiem, ile zarabiał warsztat, czy ci, którzy, że tak powiem, rozliczali się z naszej pracy. Ale co jest ciekawe, że wydawałoby się, że taka scena powinna wzbudzić entuzjazm tych, którzy ten film przyjęli. Ta scena uratowała się tylko dzięki gwałtownej mojej, że tak powiem, interwencji, że ja nie chcę za nic wyciąć tej sceny. A z różnych stron, kiedy już film był gotowy, zbierano się, żeby koniecznie tę scenę wyciąć. O co szło? Szło o to, że ta scena otwierała oczy siedzącym w kinie robotnikom na dziwną rzeczywistość, że ktoś im zabiera pieniądze, że to co prawda nie jest już kapitalista, tylko zabiera im państwo pieniądze. To mi się udało dopiero pokazać w filmie Człowiek z marmuru po wielu, wielu latach. Ale wtedy było bardzo śmieszne, że ta scena, która powoływała się na Karola Marksa, budziła od razu podejrzenia bardzo sprytnych i bardzo chytrych kontrolerów, że nie, że to może nie. No ale scena została. I to jest właściwie cała ideologia, że tak powiem, jaka jest zawarta w tym filmie. Cała reszta to jest życie tych młodych ludzi, którzy właśnie no tak żyją, że młodość ma swoje prawa, polegające na tym, że brak jej wyobraźni na to, że może się stać coś strasznego, że dookoła, że tak powiem, czai się niebezpiecznie. No tak, ale młodość, to jest może coś, co powinienem opowiedzieć, że w 1939 roku, przez rok, kiedy myśleliśmy, że wojna zaraz się skończy, to był najpiękniejszy rok mojego życia. My graliśmy w siatkówkę, my jeździliśmy na rowerze, to było jakbym się obudził ze snu. Nagle miałem jakichś przyjaciół, jakichś kolegów, nagle wszystko, cały świat, że tak powiem, a tu dookoła przecież wydawałoby się, że tak powinienem wspominać przedwojnę. A od wojny powinienem już tylko patrzeć wszystko i malować na szaro. Tymczasem ten pierwszy rok tuż po wojnie, który jeszcze nie był taki dolegliwy, mieszkaliśmy w naszym dawnym mieszkaniu, jeszcze jakoś żyliśmy z pieniędzy, który przysłał nam ojciec, który już był w sowieckim obozie dla oficerów, że ten rok był naprawdę takim rokiem wielkiego ożywienia. I tak potraktowałem też tych młodych ludzi w tym filmie, że to jest życie, tak oni biorą udział w życiu. I to właśnie było powodem, że ten film przez wiele miesięcy nie mógł wejść na ekrany.